Cześć, z tej strony Mateusz. To chyba już 13 dzień mojego przejścia głównym szlakiem beskidzkim. Chyba, bo zlewają mi się te dni. Iść, zjeść, spać, iść, zjeść, spać. Cały czas tak przez kilkanaście ostatnich. Tam widać już Babią Górę, tam będę jutro. I pasmo Policy, tam mam plan być dzisiaj. Wydaje się, że daleko, ale co mam do roboty? Idę. Startowałem dzisiaj gdzieś na obrzeżach Skawy i właśnie dotarłem do miejscowości. No i całkiem przyjemny był ten początkowy fragment dzisiejszego etapu. Takimi otwartymi polami, wzgórzami prowadził. Dało się coś nawet pooglądać. A dzisiaj każdy taki fragment będę traktował jako coś miłego, bo w internetowych relacjach ten odcinek pomiędzy Rabką Zdrojem przez Jordanów do Bystrej Podhalańskiej jawi się jako taki niezbyt lubiany. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że jest tutaj dużo asfaltów i często ten szlak zawija do miejscowości. Okaże się, sprawdzę to. Więc każdy przejaw ucieczki do lasu albo na pola to będzie dzisiaj zaleta. Mniej więcej tak będzie wyglądało pierwsze 15 km dzisiaj. Dlatego chciałem wczoraj nieco wyjść za Rabkę, żeby ten etap dzisiejszy mieć nieco krótszy. No i nie grzeje jeszcze, bo tym razem słońce nie dopisało, poranek. No wszystko mi jedno dzisiaj, bo byłem w takim miejscu, że i tak żadnego ładnego zdjęcia bym nie zrobił. No ale jest dosyć rzeźko, więc mam nadzieję, że sprawnie ten początkowy fragment jakoś tam przedreptam. Ileż to już dni bez krów na szlaku było. To chyba zabudowania wysokiej. Rzeczywiście nie brakuje asfaltu, ale powiedziałbym, że jest dosyć ładnie. Szlak prowadzi przez takie wzgórza, w zasadzie można trochę pooglądać, nawet Beskid Wyspowy widać z Luboniem Wielkim. Tak więc asfalt, ale póki co raczej ten z tych takich przyjemniejszych. Już w zasadzie na wyjściu z miejscowości znajduje się cmentarz poświęcony poległym w czasie II wojny światowej. W okolicy Jordanowa i o Wysoką właśnie toczyły się jedne z większych i pierwszych bitew kampanii wrześniowej. Tutaj na linii Wysokiej właśnie zorganizowana była obrona, która miała na celu spowolnić natarcie wroga. A teraz, póki co, pewnie jeszcze na krótszą chwilę do lasu. Maszeruję chyba już ten 13 dzień. Każdy średnio po 10 godzin, mniej więcej 130 godzin maszerowania. Często w kompletnej samotności przez las. I mówię wam o tym dlatego, że mój mózg zaczyna grać w taką dziwną grę. Chyba dlatego, żeby się całkowicie nie wyłączył. Otóż jak sobie spaceruję, to zaczynam mieć absolutnie dziwne skojarzenia. Idę przez las, widzę grzyba i nagle mój mózg zaczyna nucić w głowie piosenkę Grzyb Gwidon. To jest piosenka dla dzieci. Śpiewa ją Piotr Franczewski. Osłuchałem się jej strasznie długo z moim młodszym siostrzeńcem. No i idę, widzę grzyby i to leci teraz w mojej głowie. A jeśli idę przez las i pomyślę sobie, o, fajny las, to leci tam piosenka Viva Las Vegas. Dlaczego Las Vegas? Nie mam pojęcia, ale jest to absurdalne i śmieszne trochę. Ale rzeczywiście taki wielogodzinny marsz wyłączający, po prostu się idzie. Nie ma w zasadzie bodźców żadnych poza tym, że ptaki czasami śpiewają. Słyszy się stawiane kroki i tak setki godzin. I wydaje mi się, że to jest taka reakcja mojego mózgu na to, żeby jeszcze podtrzymać moją świadomość. Ale jeszcze kawałeczek, jeszcze kilka kilometrów i będą góry.
No i dotarłem do tego Jordanowa. Nie było wcale tak źle, bo asfalty były raczej widokowe, a trafił się też taki dłuższy odcinek przez las. Więc dosyć miło się maszerowało. Jak będzie tutaj? No to się okaże, nie zapowiada się miło. Jordanów to umiarkowanie stare miasteczko, założone pod koniec XVI wieku przez Wawrzyńca z Pytkę Jordana. Wcale nie Michaela Jordana, jak mógłby komuś złośliwy mózg podpowiedzieć. Osadę tę założono na tak zwanym surowym korzeniu. Co to oznaczało? Ano oznaczało to, że tworzono taką wieś w zasadzie od zera, w miejscu zupełnie niezagospodarowanym. Taki osadnik w zamian za swój trud przysługiwała mu wolnizna, czyli przez pewien określony czas nie musiał płacić podatków. Ten okres był różny w zależności od miejsca i od tego, w jaki sposób lokowana była miejscowość. Tak więc wysiłek, mimo tego, był to niemały. Pewnie nawet większy niż wygranie 6 mistrzowskich tytułów z Chicago Bulls. Jestem świadkiem jakiejś ważnej narady. Piszcie w komentarzach, nad czym tak debatują. Trzeci raz dzisiaj przekraczam tę rzekę. To Skawa, która tak się po prostu wije. No i wyszedłem z tego Jordanowa. Nie było tak strasznie. Wypuściło mnie miasto na bardziej otwarte ścieżki. Też sporo asfaltu, ale można tu co nieco pooglądać. I teraz ostatnia z miejscowości tego początkowego fragmentu dzisiejszego etapu, czyli Bystra Podhalańska. Nie zabłądziłem, to już nie Skawa, to Bystrzanka. Wyobraźcie sobie, że za mną już 15 km właśnie takiego dreptania przez miasteczka, wsie, pola, łąki i tak dalej. No i w zasadzie tutaj dopiero rozpoczyna się ta właściwa część mojej wędrówki, czyli będzie górsko. Będzie podchodzenie. Dotarłem do podnóża pasma Policy. No i jestem w stanie sobie wyobrazić, że ten odcinek właśnie pomiędzy Rabką, Zdrojem, przez Jordanów do Bystrej może być nielubiany. Mnie udało się go po pierwsze podzielić, a po drugie wyszedłem teraz bardzo wcześnie rano, dzięki czemu no tak sprawnie poszło. A jeżeli są jakieś godziny popołudniowe i ten asfalt jest nagrzany, no to pewnie można się namęczyć. A tutaj las, no i wreszcie będzie pod górkę. Teraz mówię wreszcie, bo to zawsze jakaś odmiana, ale pewnie za chwilę będę to przeklinał. Och, cóż za odmiana. Rzeczywiście szlak wyrwał ostro do góry. No i trzeba tutaj zacząć używać płuc. Podchodzę teraz w stronę, przynajmniej według mapy, szczytu o nazwie Cupel i Judaszka. Nic mi to nie mówi, bo nigdy wcześniej jeszcze mnie tutaj nie było. I cały ten dzień będę się bawił w odkrywce. No jeszcze kawałek do podejścia, a potem znowu do podejścia, a potem znowu aż do Policy. Trochę się wypłaszczyło, a co lepsze, gdzieś tam między drzewami są prześwity i coś powoli widać. Wydaje mi się, że było widać turbacz, z którego przywędrowałem wczoraj.
No, po tych początkowych kilkunastu kilometrach wreszcie jakieś góry. Cóż to za pomnik? Hala Malinowa. Z inskrypcji na tablicy wyczytałem, że ten pomnik znajduje się w miejscu, w którym w przeszłości istniał sztab oddziałów partyzanckich. No i istniało tutaj też osiedle Maliny, które Niemcy spacyfikowali i doszczętnie spalili w 1944 w ramach aktu zemsty za to, że miejscowa ludność wspierała partyzantom i tym partyzantom udało się uciec z okrążenia w czasie takiej jednej dużej obławy. No a teraz znowu podchodzenie, ale nie wydaje się jakiś mocno stromy ten odcinek. No ciekawy fragment takiej odkrytej płyty, ale jednak większość podejścia to takie żmudne i mało wdzięczne podchodzenie po kamulcach. Nie lubię czegoś takiego. Ale giga grzyb. Moja mama, zapalona grzybiarka, by się ucieszyła. Ręka dla skali. No okej, ale to nie o grzybie chciałem wam opowiedzieć, po prostu akurat go zauważyłem, ale o tym, że wydaje mi się, że po początkowym podejściu teraz ten szlak stał się taki dosyć przyjemny. Cały czas trzeba się wspinać uparcie wyżej, ale te podejścia nie są męczące. Trochę do góry, trochę tak jak teraz w dół, czasami też po płaskim, więc te kilometry uciekają. Tu jest więcej grzybów, ale tych się chyba nie je, nie zbiera. Nie wiem, ja się na tym nie znam, zostawiam to innym. Mapa podpowiada, że w tamtym kierunku ten charakterystyczny wierzchołek to już Polica. No nie byłby tak daleko, jeśli to prawda. Po tych pierwszych kilkunastu kilometrach przez miejscowości i asfalt z radością przyjąłem zmianę nawierzchni, ale powiem wam, że teraz to mnie te kamienie zaczynają już drażnić. Jest jedna rzecz natomiast, która rzuciła mi się w oczy w porównaniu z poprzednimi pasmami. Przynajmniej póki co i przynajmniej tutaj brakuje trochę tabliczek z nazwami szczytów, które mijam. One nie są może jakoś specjalnie wybitne, ale na przykład w Gorcach czy w Beskidzie Sądeckim jest tego sporo i nie trzeba każdorazowo wyciągać mapy, żeby się upewnić, na co się wlazło i gdzie się jest. W międzyczasie pokazały się nawet jakieś widoki, ale tylko mnie to zasmuciło. Widać było Beskid Wyspowy z charakterystycznymi wyspami, Gorce i czwarty dzień już nastawiam się na panoramę Tatr i dzisiaj znowu pod chmurami. Pora na jakąś dłuższą przerwę i ta piękna hala doskonale się do tego nada. No dobrze, można ruszać dalej. O, przydała mi się taka przerwa po tych wszystkich kilometrach.
ale nie wstępowałem do położonego niedaleko schroniska na hali grupowej, no bo wszystko co potrzebne kupiłem wczoraj i trochę ciąży mi ten plecak. Stwierdziłem, że to jest dobra okazja, żeby trochę zluzować zawartość. Do szczytu Policy mniej więcej 45 minut, tak więc już niedaleko. Ciekawostka, za mniej więcej pół godziny będę w najwyższym punkcie, jaki do tej pory osiągnąłem na głównym szlaku beskidzkim. Ten rekord ustanowiłem jeszcze pierwszego dnia. Pewnie z 380 km musiałem po to dreptać. Dłuższe to podejście niż sobie wyobrażałem, ale z tyłu, za moimi plecami, coś tam powoli widać. Mam nadzieję, że ze szczytu Policy też da się coś zobaczyć. No taki sobie ten szczyt Policy. Jest tutaj trochę niskich drzew, las jest bardzo mocno przerzedzony, ale że to jest szczyt widokowy, to bym nie zaryzykował powiedzieć. Rzeczywiście 1369 metrów, rekord tego przejścia póki co, aż do jutra, kiedy to będę wchodził na Babią Górę, którą widać już tam. Tutaj w górnej części szczytu jest jeszcze taki skromny pomnik upamiętniający i przybycie partyzantów w rejon Policy, bo to był dobry obszar do tego typu działań właśnie, ale też katastrofę lotniczą z 1969, kiedy rozbił się tutaj samolot polskich linii lotniczych. Całe to dzisiejsze wielokilometrowe wędrowanie w zasadzie tylko po to, żeby zaraz zacząć wschodzić, a korzystając jeszcze z przerwy wyczytałem, że Polica... A czekajcie, bo tutaj jest jeszcze pomnik upamiętniający właśnie tę katastrofę lotniczą z całym takim poszyciem samolotu. No a wracając jeszcze na sekundę do tego wątku z przerwą, to udało mi się wyczytać w międzyczasie, że ten szczyt nie zawsze był nazywany Polica, a Police. I nie chodzi o ten zespół rockowy ze Stingiem, The Police, tylko o specjalną półkę na sery w Bacówce, bo tak podobno Wołosi określali takie miejsce. No i stąd nazwa. Obecnie upowszechniła się Polica i też mówi się pasmo Policy, a nie pasmo Polic. Tyle drogi przede mną jutro. Chociaż częściowo jeszcze dzisiaj, bo właśnie zmierzam w stronę Przełęczy Krowiarki. No ale to jeszcze dobrych kilka kilometrów, pewnie ze 2 godziny. Sporo kamieni i korzeni na zejściu, więc trzeba uważać, ale dosyć mi się podoba ten las. Jest taki widny, mimo że leży sporo obumarłych drzew, jakichś suchych gałęzi, to wpada sporo słońca i wydaje mi się, że dlatego mi się podoba. No ma jakiś taki swój urok. Nastawiłem się, że już tylko zejście, a tutaj do góry trzeba ciągnąć. Może rzeczywiście mają tutaj w Beskidzie Żywieckim jakiś deficyt tabliczek z nazwami szczytów, bo tutaj dosłownie kawałek wyżej minąłem po prostu przyczepioną do drzewa karteczkę. Na dobitkę jeszcze jakieś ostatnie podejście. I to na nienazwany szczyt. Nawet nie będzie można się nim pochwalić.
No, to chyba ostatnie już podejście. I co ważne, ten szczyt ma nazwę. Mój trud nie poszedł na marne. Mogę sobie go dopisać do górskiego portfolio. Sychlec albo Sychylec, bo są dwie karteczki po obu stronach słupka. O, stąd i tak już nie zobaczę. No nieważne. Teraz mogę już śmiało zacząć marsz w kierunku Przełęczy Krowiarki. Bo chociaż tam nie nocuję, to tam właśnie znajduje się meta tego dzisiejszego etapu. Taka częściowa. No bo kombinowałem z tymi noclegami ostatnio strasznie. Nie dość, że jest weekend, to tak nie do końca mi rozkład noclegów pasował. Mijałem dzisiaj schronisko na hali Krupowej. Trochę wydawało mi się, że to dzisiaj za blisko. Na Markowe Szczawiny, czyli już za Babią Górą. No wydawało mi się zbyt daleko. Pewnie jakąś bym tam doczłapał przed zachodem. No, ale byłoby to bezsensowne i bolesne. No i tak sobie wymyśliłem, że po prostu zejdę do Przełęczy Krowiarki i poszukam czegoś pod Przełęczą w niedalekiej odległości, albo w Zawoi, albo w Zubrzycy Górnej, i w tej drugiej udało mi się znaleźć agroturystykę. Najchętniej bym już gdzieś usiadł, napił się kawy. Wiecie, takie niezbyt luksusowe rzeczy, ale to jest moje minimum ostatnio. Leżenie i picie kawy. Koniec. To jest moja lista luksusów w czasie tego przejścia głównego szlaku beskidzkiego. Najważniejsze, że mam dach nad głową. To jest cel numer 1, więc mogę się zregenerować i wyspać. No a jutro widzimy się na Przełęczy Krowiarki. No bo z tego noclegu wiadomo, muszę dojść na Przełęcz Krowiarki, a później dopiero rozpocząć podbój. Miejmy nadzieję skuteczny Babiej Góry i okraszony pięknymi widokami z Tatrami włącznie. Już to zaklepuję, bo 4 dni wystarczy. 5 muszę je zobaczyć. Tak więc zapraszam Was za tydzień do kolejnego odcinka. A teraz trzymajcie się dobrze i do zobaczenia. Cześć!